Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj pokażemy Wam taki bardzo stary pawilon właściwie handlowy. No, żyje. Oj, taki pierwszy moment, ale już jesteśmy na dobrej drodze. Mam nadzieję, komórkę sobie zobaczę, czy pękła później. Mam wrażenie, że raczej nie upadła. Nie upadła na komórkę, ale na pewno na kolano. Ale żyje. Mamy tutaj mnóstwo cegieł, dużo rzeczy jest poniszczonych. Ciekawe, co było na górze właśnie. Na dole to chyba jakieś takie pomieszczenia bardziej może magazynowe, co? Może były magazynowe, jakieś łazienki czy coś takiego, całkiem możliwe. Tak to wygląda przynajmniej. Więc sobie troszkę tutaj pooglądamy, jak to wygląda. Dużo różnych korytarzy. O, tutaj mamy jakieś klosze, takie stare, jakieś okienko, nie wiem do czego służyło to. No wiesz co, a może jakaś poczta czy coś takiego? No mogło coś takiego być, no bo tak naprawdę... Ale tu są haczyki, czyli to jest tak jakby ta strona wewnętrzna. Że zasłonięte po prostu to było. Tak, no tu są haczyki, czyli coś się tutaj wieszało. No tak. Idziemy dalej. Tutaj drzwi są. O, myślę, że chociaż nie, bo tutaj mamy drzewo i niestety, ale nie da się tędy przejść. Więc raczej tędy nie wyjdziemy. Miałem taki plan. Przejdziemy sobie troszkę dalej. Tutaj nas mogą widzieć. Jest to tak troszeczkę na widoku, ale jednocześnie bardzo chcieliśmy Wam to pokazać. Tutaj tego się nie da otworzyć, więc zamknięte jest. Wiesz co, to tak wygląda, jakby wejście na dolne było osobno, a Tak. wejście u góry też osobno. No, jakby nie ma schodów. Czyli wychodzi na to, że schody są na zewnątrz. Chociaż może akurat są tu jakieś schody. Pozamykane różne rzeczy. Pomieszczenia praktycznie puste, ogołocone. Nie ma tu nic takiego, co by przykuło naszą uwagę. To jest to pomieszczenie, gdzie się wywaliłem. Wcześniej i teraz. No. W pomieszczeniu jest bardzo dużo wywrotek. Dużo wywrotek, mam nadzieję, że już więcej nie będzie wywrotek. Patrzysz, teraz wyjątkowo patrzę na podłoże. Aczkolwiek zawsze patrzę, to nie wiem dlaczego tak to się złożyło. Tu kolejne takie okienko. Tak jakby jakaś kuchnia, to była wydawka. No tu jest znów to samo. Tak Tam jakby. też jest okienko. No dużo tych Tu okienek jest jest. miejsce na zlew, widzisz? Aha. Troszkę dziwne to jest. Tu znowu takie coś. Zobaczcie. Luksfery. Pomieszczenie właśnie takie bardziej kuchenne. Tam jakiś boiler być może był. Czy coś takiego. Tu jest zwrot naczyń napisane. Tutaj musiała być stołówka. Tu na dole być może była stołówka. Tak to wygląda. Tam nie, tam ja się wywaliłem. I tutaj łazieneczki takie malutkie, ale naprawdę małe, takie klaustrofobiczne. No straszne. Czyli tutaj na dole musiała być stołówka. Tak to wygląda. Ciekawe, czy uda się dojść do góry. Bo tu mam wrażenie, że to jest wszystko. Tam jakieś
Rury ciepłownicze? Gdzie? Nie tędy, Tędy? bo tędy żeśmy weszli, tak? Tędy żeśmy weszli, zobacz, piłka. No widziałam. Jakieś wywieczniki. Tutaj musiało być główne wejście do tego. Zobaczcie, tędy musiano wchodzić. Więc faktycznie mógł tu być jakiś bar, jakaś stołówka, czy coś takiego. W ten sposób. Jakieś większe sale. Tam jakaś łazienka, czy coś. Jakoś tak to musiało. Zobaczcie, a tutaj jest piękne to. Przypomina mi to troszeczkę takie komunistyczne czasy, gdzie tutaj wchodziło się na zaplecze, a było to oddzielone takimi metalowymi prętami. No dobrze. To co, spróbujemy wejść tam na górę? No, wiesz co, jak ja się wywaliłam, ty się wywaliłeś, to w końcu trzeba jakoś to wieńczyć chyba, nie? No bo tutaj Wejście już... na górę. No tak. Tutaj No bo... były może, tak, na pewno jakaś stołówka, jakieś łazienki na augury. Musiała się odbywać jakaś sprzedaż. No albo też może jakieś elementy stołówki. No nie, bo wtedy żeśmy się dowiedzieli od mieszkańców, no to była tutaj stołówka. Właściciel prywatny, znaczy dom handlowy, właściciel prywatny i w momencie, kiedy przestał płacić podatki, no to przeszło na rzecz gminy. Płyta jest. Klaus. Rocco Rester. Tak pogięta, że już presą. się nie daje chyba otworzyć. No raczej nie. A szkoda. Ciekawe co to za muzyka. Takie możliwe. To co, będziemy wychodzić tędy? Potrzymasz mi kamerkę? Ale też, no lepiej go zgasić, bo widać cię z daleka. Nie wiem, czemu to cały czas nagrywać, no ale dobrze. Tylko musiałbym ci jakoś tak pomóc. Nie, no właśnie muszę się jakoś zdrapać. Ale nie. Dobra. I zobaczcie, tutaj tak to wyglądało. Naprawdę takie świetlówki były w ten sposób. No i teraz, No dość duże to. no spore. No i teraz pytanie, no trzeba uważać na jakieś tam, wiesz, i wchodzimy do góry. Jesteśmy u góry i tu idealnie zachowane lampy, ale wejdziemy sobie teraz tutaj, żeby nie być widzianym z ulicy, ponieważ coś tam słyszałem, jakiś samochód jedzie. Tu jest to zamknięte. Żeby nas nie widzieli. Dobra. Teraz wyjdę sobie tutaj. Mogę iść? Zobaczcie. Tutaj mamy kafelki tego typu. Takie trochę postkomunistyczne. Muszę uważać, żeby znowu się nie walić. Tutaj kolejne kafelki. Progi są takie nieciekawe. I tutaj... O, i tu można wyjść. Mam pytanie, czy już chcemy wyjść? Tym bardziej, że trzeba będzie potem po murku. Najprawdopodobniej tutaj jest rampa i tędy dostawy były. Pójdziemy w tym kierunku. Tu sobie odpalimy, co tu jest w tej ciemności. W tym pawilonie. To jest jakieś pomieszczenie pod schodami. Tu mamy jakieś fragmenty lampy i jakieś butelki.
No, takie rzeczy. Tu pewnie... Słucham? Tam gdzie te kafelki, to Tak? mi tak wyglądało jakby może garmażernia czy coś takiego. Mogło tak być. Są takie miejsca jakby... Czyli zajmowali się tutaj i spożywczymi sprawami, ale też... No myślę, że wiesz, No, różnie to mogło być. Mógł być też spożywczy i tak dalej. Zobaczcie tutaj główne wejście na tą halę i jeszcze schody do góry. No i jeszcze tam jest pomieszczenie. Strasznie zdewastowany ten pawilon. No ale pokażemy wam go, pokażemy. Tu kolejne drzwi. Zobaczcie sobie tutaj. Tu jakaś infrastruktura pod być może internet. I znowu rampa. I kolejne pomieszczenie. Ale tam już nie będę wchodził, tylko tak zerknę tutaj, jak to wygląda. Bo nie chciałbym być tutaj aż tak długo. Niemniej jednak tutaj to wejście. Jedne drzwi, drugie. Tak, I typowy pawilon handlowy. tak, one się same zamykały pewnie, ale te lampy wyglądają niesamowicie. Tutaj mogła też być jakaś stołówka, bo tych lamp jest trochę za dużo. Nie, to jest taki boks porobiony, widzisz. Aha, no to co tutaj mogło być? Nie wiem, wydaje mi się tak jakby, no może jakiś duży sklep. Aha, mogło tak być. Dobra, to wejdziemy na górę po tych schodach. Po tej wywrotce naprawdę mam jakąś schizę, że za chwilę się znowu wywalę. U góry. No powiem wam, powierzchnia jest całkiem duża. Z tego co dopytaliśmy tutaj mieszkańców, to ten obiekt długo należał do osoby prywatnej, ale osoba prywatna jakby nie zajmowała się tym w ogóle. Tu już przecieka mocno. Najprawdopodobniej lada moment on się po prostu rozwali i nic z tego nie będzie. Tu znów jakieś pomieszczenia. Wszystko puste i mocno nadwyrężone przez czas, ale jednocześnie gdzieś czuć taką atmosferę, takiego ducha tego miejsca. Tu mamy jakąś łazieneczkę. Tam zbiera się na jakiś deszcz. I tutaj szyb jakiś windowy. Tak, to jest szyb windowy. Zobaczcie. Windowy szyb. Pokażę go wam. No i tam na dole jest winda. Nie widziałem jej wcześniej. Trzeba będzie zobaczyć tak naprawdę, gdzie ona się tam mieści. I tutaj kopcone, tak jakby tutaj coś ktoś próbował podpalić. Wszędzie te luksfery typowe do lat 80. I kolejne pomieszczenie. Tutaj wyłączę już panel, żeby nikt z wioski mnie nie widział. Zobaczcie sobie jeszcze na te lampy, jak to niesamowicie pięknie wygląda. Jaki klimat, to jest niesamowity. Tu już mocno kapie, ale wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Można sobie wyobrazić, że tutaj po prostu ktoś urzędował, sprzedawał różne rzeczy, może ubrania. Zobaczcie, jaka stara lampa, jak to wygląda. I tu na dole schody. Widzicie? Nieźle, naprawdę. Dobra. Będziemy powolutku szli do wyjścia. Jest to pawilon z windą, jak zauważyliśmy. Ale i z klatką schodową. Gdzie tu była droga ewakuacyjna. To jest pawilon z windą. Tak? No. Ale
powiem Ci, że on mi przypomina pawilon handlowy w miejscowości, w której mieszka Kornelia. Tam też było takie wejście i też było tak. Tak, dokładnie. Tamten mam wrażenie jest odrobinę mniejszy, ale też pamięta te czasy. Tak. Dobra. Troszkę musieliśmy przysiąść, ponieważ często tu jadą samochody. Naprzeciwko jest jakaś szkoła, więc powiedzmy w niedzielę po południu w szkole nie będzie nikogo, ale z tamtych okien mogą nas dostrzec. Ja wiem, że tutaj nic nie ma, ale mimo wszystko, Zakaz wstępu na nie patrzeć. no właśnie, a nie chcemy, że tak powiem, zadrzeć z prawem, mimo że nic złego nie robimy przecież. Więc dobra. Idę za Olą, bo nie chciałbym, żeby ona się wróciła. Więc musimy się nawzajem ratować. Już idzie wieczór. Słońce zachodzi. Jest bardzo pochmurno. Za chwilę będziemy wychodzić stąd. No i będziemy musieli pozwijać, bo Jest tu niesamowity klimat, dziwny. te lampy tak naprawdę są tylko te lampy, których tu jest mnóstwo. I ptaki sobie w nim gniazda zrobiły. Wiecie co, ja wiem, że wy powiecie, że nie jeden z was tak powie. A coś takiego, tu nic nie ma. Ale jest to dziwny klimat, taki z tamtych lat. Najmniejszy artefakt jakoś tak powoduje, że jest to dziwne po prostu. Jest to bardzo dziwne. Zobaczcie, te ptaki w tych lampach zrobiły gniazdo. Więc obiekt jest zaadoptowany przez zwierzęta. O. Dobra, zejdziemy sobie drogą ewakuacyjną. Będziemy się ewakuować chyba powoli, nie? No, raczej tak. Jeszcze kilka fotek i schodzimy. Ono jest takie naprawdę typowe. Czarowuje tak typowe, Tak, ono jest po prostu wejście do jest pawilonu. No, ono jest niesamowite. Niesamowite. W ogóle jak to słońce teraz gdzieś tam za chmurami, ale ono wpada. I nawet te kolory są No. takie jak pawilonu. Te kolory były takie, jak się już wychodziło przed zamknięciem tak naprawdę pawilonu. No ja mówię Prawda? o ścianach, wiesz? Aha, no tak. Ściany tak. One zostały, te kolory, wszystko. Dobrze, słuchajcie. Będziemy się teraz żegnać z wami. Wejdziemy sobie tutaj tyłem. Może już nie tymi schodami. I zobaczycie jeszcze ten obiekt z zewnątrz. No jak to się mówi, wydmuszka, ale nami wstrząsnął. I bardzo nam się podoba. No poniekąd tak, bo przypomniały mi się czasy, jak byłem małym dzieckiem. Nawet teraz czapkę mam tak ubraną. Chodziło do pawilonu i można było wszystko kupić. Bunty, Tak. strój na WF. No. Tak.
No, Potem mama oczywiście. szła do mięsnego, coś jeszcze kupić. Mundurek, A ty wszystko. oglądałeś jeszcze, zostałeś na zabawkach. To był kiedyś tak naprawdę taki hipermarket. No, Takie same, nie? pożegnamy się, jeszcze sobie jedno zdjęcie zrobię. Dobra. Zobaczcie, jakie ładne jest ta poręcz. Taka typowa też, że na tamte czasy. Że ona taka ładna, wiesz. No, na tamte czasy. Wspomnienia ruszyły po prostu. No. I piękny zachód słońca się zrobił. Pięknie. Śnieg zaczął padać. Wow. Dobrze, pożegnajmy się i jeszcze chcę jedno zdjęcie sobie pójść zrobić. Dobrze, słuchajcie, nie wiem, czy tu jest teraz jasno, czy ciemno. Chyba jednak wyjdziemy stąd i pożegnamy się tutaj na tej rampie. Słuchajcie, Od zaplecza. od zaplecza, tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do następnego piątku. Hej! Cześć. Wiesz? No, ale się rozpadało. Dobra. Nie wiem, chyba musimy iść tędy. Chyba tak trzeba iść. To mogą być jakieś, wiesz, dziury. No. Nie wiem, chyba musimy przejść tak, żebyśmy szli. No bo tu nie ma jak. Trzeba uważać po prostu. Wiesz? To uważaj, staraj się mieć, wiesz, oparcie na tej drugiej nodze też. No chodźmy. No, nie trzeba. Zobaczcie.